Cześć, to ja Tomek, dzisiaj znowu zapraszam Was w świat Canvy. Oglądając ten film dowiesz się, w jak prosty sposób stworzyć plakat. Pokażę Ci mój sposób na znalezienie jak najlepszych szablonów w aplikacji Canva. Poddamy gotowy szablon prostej edycji, zmienimy czcionkę, dodamy przejścia, zmienimy kolor tła, dodamy zdjęcia z biblioteki Canva. Dowiesz się na sam koniec, jak zmienić rozmiar danego projektu do interesujących Cię wymiarów. Do wpisu na Instagramie, wpisu na Facebooku, miniaturki lub też plakatu. Ok, no to zaczynamy. Otwieramy oczywiście w przeglądarce canva.com i już tutaj lądujemy w Canwie. Canva jest genialną aplikacją, genialnym narzędziem do promocji swojej marki w internecie. Dlatego ja wykorzystuję Canvę bardzo często. Tak jak w tym przypadku. Na poczet tego filmu będziemy tworzyć plakat sylwestrowy. Mamy początek listopada, więc jest to najlepszy moment na stworzenie takiego plakatu. W Canwie wchodzimy w szablony, mamy tutaj marketing, plakaty. I zobaczcie, już tutaj pokazują nam się przykłady plakatów, które możemy w dowolny sposób edytować. Oczywiście one nie tyczą się naszego tematu, ponieważ nie wpisaliśmy żadnej nazwy, więc tylko dla Waszej informacji, jeżeli macie jakiś pomysł na plan, jakąś potrzebę znalezienia jakiegoś szablonu, nie macie jakiejś inwencji twórczej, skorzystajcie z Canvy, jest to genialne narzędzie. Zobaczcie, jak w prosty sposób można wyedytować na przykład taki projekt. Zmienić tutaj adres strony internetowej, usunąć tło, więc tak naprawdę dowolność jest ogromna i Canva dlatego jest genialnym do tego programem. Plakaty wpisujemy Happy New Year. Moglibyśmy wpisać Sylwester, plakat sylwestrowy, ale Canva jest stworzona głównie na rynek amerykański, dlatego bardzo często szablony, w nazwach szablonów istnieją odpowiednie tagi, które są zapisane w języku angielskim. I ja pracując już na tej Canwie zawsze korzystam z angielskich słów, wtedy wielkość, różnorodność tych szablonów jest zupełnie inna i lepiej one jakby są sfokusowane na to, co ja chcę właśnie wykorzystywać. Happy New Year, zobaczcie, już mamy zupełnie coś innego. I szukamy teraz szablonu, który nas interesuje. Jeżeli macie jakiś pomysł, który chcielibyście, żeby się znalazł na tym plakacie, w tym szablonie, wpiszcie go. Szukam takiego plakatu ze złotym napisem, czyli wpisuję gold i powinno mi coś już wyskoczyć więcej. Black gold. Zobaczcie, coraz więcej takich różnych rzeczy, bardziej ze złotym. O, i to jest właśnie mój projekt, który mi się podoba, który będę chciał wykorzystywać w dalszej edycji. Mamy już wybrany szablon. Ten szablon jest wybrany z opcji plakaty. Nawiązuje on do Sylwestra, ale nie spełnia moich oczekiwań. No i tak właśnie działamy w Canwie, że znajdujemy ten szablon i teraz tylko edytujemy go. Usunąłem górną grafikę, ponieważ ona w zupełności mi się nie podoba i na jej miejsce chciałbym wprowadzić inne zdjęcie jakichś fajerwerków. Ale zanim to zrobię, chciałbym zrobić jedną ważną rzecz, czyli zgrupować. Nie chciałbym przesuwać tych elementów każdy oddzielnie lub też zaznaczać w taki oto sposób. Chciałbym kliknąć na jakiekolwiek miejsce i chciałbym je przesunąć jednym kliknięciem. Zobaczcie, jak prosto się to robi. Jedno przeciągnięcie myszki i dajemy grupuj. I mamy już po prostu wszystko w jakimś jednym miejscu. Teraz tworzymy tło, a na koniec wrzucimy tam napisy. Przechodzimy w zdjęcia i chcielibyśmy dodać zdjęcie pokazujące fajerwerki. Canva jest dlatego tak świetnym narzędziem, że nie musimy szukać tego w różnorodnych Shutterstockach i innych bankach zdjęć i wykupywać je. Tutaj mamy je jakby dostępne, a jeżeli korzystacie z wersji Pro, tak jak ja,
macie dostęp do jeszcze większej ilości takich zdjęć, ilości takich szablonów. Jeżeli chcielibyście wejść w ten świat Canvy Pro, co polecam Wam, naprawdę to sprawdza się w pracy marketingowca, menadżera, osoby, która pracuje w social media. Jeżeli chcielibyście właśnie dostać taki link poszerzający Waszą bazę zdjęć, Waszą bazę biblioteki Canva, w opisie do filmu będzie link, z którego warto skorzystać. Ok, szukamy dalej. Myślę, że te pierwsze są najfajniejsze. Ok, mamy coś takiego. Ok. Więc mamy już kolejną część jakby naszego zadania stworzeniu takiego plakatu za sobą. Co teraz widzimy na tym zdjęciu? Widzimy takie bardzo brzydkie przejście. Tutaj z czarnego do takiego ołówkowego, ja dokładnie nie wiem, czy to jest granat, nieważne. Wchodzimy, naciskamy sobie na to tło, wchodzimy sobie tutaj w zakładkę kolory i zobaczcie, co genialnego robi Canva. Nie musimy korzystać z narzędzi jakichś graficznych typu Photoshop, z jakiejś pipety i naciskać. Canva już bada to zdjęcie i już wie, jakie kolory są w takim oczywiście dużym przybliżeniu na tym zdjęciu, ale które główne kolory są wykorzystywane. I ja zaznaczyłem sobie tło, ale Canva wie, że korzystam z jakiegoś zdjęcia i daje mi przykład zdjęć, które są też, przykład kolorów, które są na tym zdjęciu. Wybierzemy pierwsze, mamy idealne już przejście. Zdjęcie po prostu jest jakby wtopione. Ctrl 0, odchodzimy sobie do tyłu, zoom out. Zobaczcie, co tu się dzieje, coś niefajnego, czyli musimy przejść z pozycją tej czcionki do góry. Naciskamy te 3 kółeczka, pozycja do przodu. Ok, już możemy sobie tutaj to postawić. Teraz chciałbym dodać kolejne zdjęcie, które też będzie nawiązywać do mojej imprezy sylwestrowej. Wiem, że na tej imprezie będzie DJ. Jeszcze do końca nie mam potwierdzone, który to będzie DJ, ale na pewno będzie to DJ, więc wybieramy może jakieś zdjęcie, które będzie pokazywało jakiegoś DJ-a w pracy. DJ, tak jak za pierwszym razem, pełno zdjęć, które możemy wykorzystywać. Ja wybieram to. Pokazuję tutaj fajnie. Mamy już 2 zdjęcia, zmianę tła, grupowanie czcionki za sobą, czyli już naprawdę jesteśmy w połowie jakby pracy nad naszym plakatem. Mi osobiście nie podoba się to takie przejście, no ale zobaczmy, czy jeżeli zmniejszymy przeźroczystość tego zdjęcia, czy to przejście nie będzie takie straszne. No niestety, tutaj ewidentnie widać, że gdzieś to przejście jest, zoomujmy sobie, więc tutaj musimy coś jeszcze pozmieniać. No i tutaj robi nam się duży problem, ale nie denerwujcie się, zaraz to zmienimy. Zjeżdżamy sobie napisami w dół, żeby one nam nie przeszkadzały. One są zgrupowane, więc w zupełności one nam nie uciekną. Canva niestety nie ma takiej możliwości tworzenia warstw, które możemy znaleźć w Photoshopie, dlatego no musimy się posiłkować taką rzeczą lub też skopiować te napisy do jakiegoś innego okienka i tak bazować. Wtedy one są tutaj i wiemy, że nie zginą. Jeżeli przeciągniemy je w ten sposób, no to nie ma szans, żebyśmy je znowu wyciągnęli, więc o tym trzeba pamiętać. Ctrl Z, cofamy. Ok, czyli mamy 2 zdjęcia. Usuwamy sobie to jedno zdjęcie. Pomyślicie dlaczego? No ale popatrzcie, co się dzieje. Wciskamy elementy i szukamy takich elementów jak ramki, raczej nie, raczej to nazywałbym siatki zdjęciowe, no ale okej, niech to będą ramki. I zobaczcie, jest to taka ramka, która
jest właśnie szarpana, czyli będzie też takim jakby pomocą w naszym zdjęciu, w naszym projekcie, że nie będzie to widoczne jakby to nałożenie będzie mniej widoczne, aniżeli byśmy dali po prostu dwa zdjęcia. Tutaj będą takie poszarpane linie i myślę, że to bardzo fajnie będzie wyglądało w naszym projekcie. I jeszcze raz przesłane elementy tu usuwamy, zaraz będziemy mieli ostatnio użyte, nie to, ale to, bach, mamy. No i nadal widać, że coś jest nie tak, ale już nie tak bardzo, jak to było na samym początku. Ok, przejdźmy sobie pozycja do przodu. Ok, już jest inaczej. Już to zdjęcie fajnie wygląda. Tutaj mi się ewentualnie jeszcze zmniejszyć przeźroczystość. No, naprawdę by trzeba było, nie wiem jak przybliżyć, żeby widać było te przejścia. Tak samo moglibyśmy zrobić z drugim zdjęciem, czyli tak samo ustawić ramkę, taką szarpaną i tak samo ją wkleić, ale to już nie będzie nam potrzebne. Ok, przechodzimy tutaj, dajemy pozycja. No, w zupełności to inaczej wygląda. Tu oczywiście zaraz będą napisy, więc to też zniknie nam jakby w całym projekcie. Chcielibyśmy teraz sobie usunąć pewne rzeczy, więc możemy to usuwać w taki sposób i lub też rozgrupować wcześniej, ale tutaj w naszym przypadku usuwamy, zostawiamy sobie tą jedną belkę z najważniejszymi informacjami. Ja sobie przygotowałem wcześniej jakby najważniejsze informacje, wklejam je, powiększamy je tylko do interesującego nas rozmiaru. Ja usunąłem te wszystkie główne jakby informacje, tą główną czcionkę, ponieważ na poczet tego filmu chcielibyśmy dodać sobie naszą czcionkę, więc dajemy z lewej belki tekst i mi się podoba taka czcionka nazywana neon. Zobaczcie, nasze propozycje po wpisaniu neon, myślę, że ta będzie bardzo fajna. Tutaj chciałbym główny napis Sylwester, ok. Bez entera, rozszerzamy sobie do samych boków. Widzimy, że, że rozmiar tego jest zbyt duży. Schodzimy sobie. Pamiętajcie, żeby zawsze czcionka nie dochodziła do samych krańców, tak jak tutaj, to nie może tak być. Musimy mieć troszkę przestrzeni, ewentualne jakieś cięcie w drukarni. Wtedy mamy pewność, że nasza czcionka jest w całości, nie jest usunięta. Ok, to już tutaj mamy. Możemy się też pobawić z wyciągnięciem tego napisu Sylwester jakby bardziej do przodu. Wciskamy efekty i tutaj możemy sobie wykorzystywać różnego rodzaju style, które mają za zadanie zmienić nam tą czcionkę. Możemy zakrzywić też ten napis. Zobaczcie, tego jest naprawdę dużo. Oczywiście są różne wartości, możemy jej nadawać, przesunięcie, kierunek. Ja osobiście żaden z tych mi się nie podoba, więc cofam. Jesteśmy znowu w tym samym miejscu. Teraz dodamy sobie kolejną czcionkę. Happy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Pamiętajcie, że to jest jakby moja wizja, a wasza wizja może i na pewno będzie zupełnie inna. Taki napis Sylwester po góralsku. Coś innego. A na sam koniec jeszcze to poprzestawiamy sobie. Ja chcę do swojego plakatu jeszcze dorzucić logo. Wybieramy przesłane. Strefa pod palenicą. To jest moje logo, które chciałbym tutaj sobie dodać. Możemy to robić na dwa sposoby. Albo przerzucać, lub też kliknąć dwa razy. I mamy już tak naprawdę taki główny wygląd tego, jak to może wyglądać ten nasz plakat. Ale dodam jeszcze jedną ważną rzecz. Zobaczcie, jak będziemy dodawać kod QR. Więcej. I tutaj kod QR. Wpisujemy adres naszej strony. Ja będę chciał dodać link do nawigacji, czyli Google Maps.
strefa pod Palenicą. Do tego miejsca Was też zapraszam. Jest też w Szczawnicy nowe miejsce. Udostępnij, kopiuj link i wracamy. Kod QR, Ctrl+V, generuj kod. Mamy już jakiś taki wzór, mamy dodany kod QR, dodamy jeszcze jakieś sobie informacje, możemy nacisnąć ten kod. I mamy już prawie gotowe. Chcę jeszcze dodać jeden element strzałka. Dajemy grafika. I raz jeszcze zobaczcie, co Canva potrafi. Te wszystkie elementy możecie dowolnie sobie wykorzystywać. Dodajemy taką strzałkę. Ona jest w kolorze czarnym, więc przechodzimy w zakładkę tu, kolor biały. I teraz prosta edycja. Musimy ją przerzucić w poziomie, zmniejszyć rozmiar. Czyli mamy coś takiego. Nie wiem, na ile mi się to podoba, ale na chwilę obecną to jest jakby moja wizja tego plakatu. Więc tak on będzie wyglądał. Usuniemy sobie warstwę, z której korzystaliśmy. Więc zobaczcie, w ciągu kilku minut mamy już jakiś plakat, mamy już jakiś projekt plakatu, który na pewno musielibyśmy robić dłużej, jeżeli byśmy nie korzystali z Canvy. Samo znalezienie zdjęć by trwało kilkanaście minut, a tak jak widzieliście, Canva Teraz ostatnia rzecz, która nas interesuje, zmiana ewentualnych rozmiarów i teraz ostatnia rzecz, którą chcemy zrobić z danym plakatem, zmienić ewentualnie rozmiar. On już w standardzie zostaje wygenerowany jako plakat, ale tak jak tutaj widzicie, możecie go delikatnie zmienić, możecie go w dowolny sposób zmienić do interesujących Was rozmiarów. Nadajemy rozmiary niestandardowe lub też wykorzystujemy rozmiary, które są nadane tutaj w Canwie. Plakat 42 cm na niecałe 60 cm. I tak samo ten plakat możemy sobie od razu wrzucić na Facebooka, czyli wpis na Facebooka, kopiuj, zmień rozmiar. On troszkę nam się tutaj zmieni, zobaczcie, więc musimy od razu poprzerzucać pewne elementy tak, żeby one pokryły cały plakat. I ostatnia rzecz, czyli drukujemy. Jeżeli drukujecie taki plakat, to najlepiej druk PDF. To jest. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Jeżeli chcecie poznać moje tajniki pracy jako menadżera i chcecie być na bieżąco z kolejnymi treściami, które będę publikował na tym kanale, wciśnijcie subskrybuj i polećcie, dajcie komentarz, to na pewno będzie umacniał mnie w tym, żeby tworzyć jeszcze lepsze wideo dla Was. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu. Pozdrawiam, Tomek Dziedzic, Tomek Menadżer.